Runaway. Cześć, witam Was w nowej serii. Zgodnie z Waszym życzeniem kontynuujemy historię Giny i Briana w ramach serii Zagrajmy w Runaway to the Dream of the Turtle. W polskiej wersji językowej zostało to przetłumaczone jako Sen Żółwia, natomiast mi się osobiście wydaje, że chyba lepsze byłoby tutaj tłumaczenie Marzenie Żółwia, ale to już tylko taka moja mała dygresja, taki mały szczegół, nie będę się do tego jakoś bardzo mocno czepiać. Generalnie gra jest drugą częścią serii gier Runaway, dokładnie jest to druga część trylogii wszystkich gier. Pierwsza część, czyli Runaway A Road Adventure, jest już na moim kanale, jest to seria zakończona, tak więc jeżeli są tu jeszcze osoby, które nie widziały pierwszej części, to oczywiście gorąco zachęcam Was do obejrzenia tej serii na moim kanale. Natomiast teraz już zajmiemy się drugą odsłoną tej gry, czyli Runaway 2 Sen Żółwia. Ta gra, podobnie jak jej poprzedniczka, została stworzona przez hiszpańskie studio Pendulo Studios, natomiast wydana została przez Focus Home Interactive i swoją premierę światową miała 17 listopada 2006 roku, natomiast w Polsce pokazała się oczywiście nieco później, dokładniej było to 29 czerwca 2007 roku i tutaj ta gra została wydana przez takie studio jak Nicolas Games, natomiast mimo, że jest to gra w polskiej wersji językowej, to ta polska wersja językowa sprowadza się wyłącznie do napisów. Niestety gra nie posiada polskiego dubbingu, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ dużo przyjemniej gra się i ogląda, kiedy właśnie ten dubbing jest polski, natomiast kiedy są tylko napisy, to jeżeli nie zna się angielskiego, to trzeba cały czas to czytać wszystko, tak więc odbiera to trochę przyjemność z gry. Jest to pewien minus, ale cóż, trzeba go jakoś przełknąć. Niemniej jednak tutaj, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to nie będzie zaskoczenia, dalej będziemy towarzyszyć Ginie i Brianowi, sterować będziemy raczej postacią Briana, natomiast będzie bardzo fajnie, ponieważ przewiną nam się przez rozgrywkę postacie z pierwszej części gry, co jest bardzo przyjemnym zabiegiem, lubię kiedy tak się dzieje. Jeżeli zaś chodzi o samą oprawę audiowizualną, to tutaj stoi ona na równie wysokim poziomie co w pierwszej części gry. Zarówno muzyka, jak i grafika są naprawdę wykonane bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze to razem wygląda. Chociaż szczerze powiem, że jednak muzyka z pierwszej części troszeczkę bardziej do mnie przemawiała, ale to już jest tylko kwestia mojego gustu muzycznego i niczego więcej. Jeżeli zaś chodzi o grafikę, to tak jak Wam mówię, jest wykonana bardzo profesjonalnie, również są tutaj rysowane tła, wygląda to wszystko naprawdę bardzo elegancko. Jednakowoż jest pewien minus, który muszę poruszyć, po prostu muszę poruszyć, mianowicie chodzi mi tutaj o postać Briana. Brian, który do tej pory w pierwszej części był zwykłym, szarym studentem, bardzo skromnym, takim normalnie ubranym, takim jak większość ludzi, których spotykamy na ulicy. Do tego wszystkiego był taki inteligentny, rozsądny, rozważny, taki grzeczny, ułożony. To niestety, ale w drugiej części staje się muskularnym, opalonym, z postawionymi na żel włosami, typem surfera, takim człowiekiem, który chodzi non-stop na siłownię, a potem dumnie pręży się na plaży. Jest to dla mnie bardzo ciężkie do zdzierżenia, po prostu ten nowy image Briana jakoś całkowicie do mnie nie przemawia, nie podoba mi się to, ale pomijając fakt samego image'u, to tutaj bardziej nie podoba mi się inny zabieg, mianowicie został zmieniony nieco charakter Briana. W drugiej odsłonie gry stał on się bardziej taki bezczelny, bym powiedziała, bardziej pewny siebie. Niektóre jego teksty są naprawdę bardzo wątpliwe, takie nieprzyjemne, bezczelne, niektóre wręcz po prostu głupie. Oczywiście jest to wina osoby, która pisała czy też tłumaczyła dialogi, nie wszystko brzmi dobrze, nie wszystko to się ze sobą komponuje. Natomiast, cóż, jest jak jest, zresztą sami zobaczycie, sami się przekonacie. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko przejdzie, chociaż naprawdę, niektóre rozmowy są takie, że czasem aż głupio jest mi kliknąć jakąś opcję, bo wydaje mi się po prostu głupia. Tak bym to określiła. Natomiast abstrahując od tego, to gra ogólnie jest w porządku, całościowo prezentuje się całkiem nieźle, natomiast niestety na tle Runaway 1, jeżeli chodzi o całokształt, to wypada zdecydowanie gorzej, ale myślę, że na takie refleksje to już przyjdzie czas na koniec.
Kiedy już zakończymy sobie tą serię, to wtedy myślę, że sobie o tym głębiej podyskutujemy. Natomiast teraz już chciałabym Was zaprosić do, po pierwsze, Streszczenia. Streszczenie jest to animacja wykonana oryginalnie przez Pendulo Studios, które pojawiło się w drugiej części gry, w Runaway 2. Jest to forma takiego przypomnienia tego, co działo się w części pierwszej, ale pomimo tego, że jesteśmy na bieżąco z serią pierwszą, pomimo tego, że zapewne pamiętacie fabułę, to i tak zachęcam Was do obejrzenia tego Streszczenia, ponieważ jest ono wykonane bardzo fajnie, jest zrobione krótko, zwięźle na temat, a animacja jest sama w sobie bardzo przyjemna, tak więc wydaje mi się, że naprawdę warto to obejrzeć. To Streszczenie pojawi się na końcu tego filmu, tak więc gorąco Was zachęcam do obejrzenia, a w dalszej kolejności oczywiście zapraszam Was do obejrzenia już pierwszego odcinka z serii, w którym będziecie mogli zobaczyć to wszystko, o czym Wam teraz mówię. Tak więc zapraszam Was do Streszczenia, a następnie do pierwszego odcinka, a tymczasem żegnam się już z Wami. Trzymajcie się, hej! I threw my bags into the trunk, got ready to leave Manhattan, and set off for the university in Berkeley. You know, isn't it totally amazing how your life can change in a tenth of a second? This girl came running out of nowhere. She was scared to death. I didn't have time to hit the brakes. In the hospital, after she regained consciousness, she told me how the mafia had just murdered her father, and now they were coming after her. What for? Her name was Gina, and she was wearing a weird crucifix that the mafia thugs wanted back. They'd stop at nothing to get it. She asked me to help her escape from them and solve the mystery surrounding the crucifix. Who in their right mind would have said no? We ran away on a trip that would take us across half the continent, starting at the Archaeology and Natural History Museum in Chicago, where my friend Clive gave us a hand. Unfortunately, the mafia thugs were hot on our trail. They captured us and took us outside the city. Even though I managed to escape and reach an old oil drilling site, I never would have been able to rescue Gina if it hadn't been for the help of, well, let's just say they were a group of showgirls who helped us trick the mobsters and make an airborne escape. In the middle of the Arizona desert, I found Douglasville, a town that looked like it came straight out of an old Western movie. That's where I met my three best friends, Saturn, Rutger, and especially Sushi Douglas, a multimillionaire computer hacker. What was even more unbelievable is that I came across this guy named Joshua, a UFO expert who believed he'd made contact with a planet called Trantor. I still can't explain how, but he vanished right before my eyes in a flash of light. It turns out the secret of the crucifix was hidden very, very nearby, in an Indian village, practically cut off from the world, filled with mystery and danger, and events beyond all understanding. What were the chances that a guy like me, Brian Basco, had in this big mess? You might think I was doomed, but you're wrong if you think I didn't make it out. How? Well, that's something you'll have to find out some other time.